Dzień dobry, nazywam się Kasia Jankowska i zapraszam na pierwszy film z cyklu Głosy z warszawskiego getta. Dzisiaj opowiem o Racheli Auerbach, która nadal jest dosyć mało znaną reporterką, dziennikarką, historyczką, a także poetką. Nasza bohaterka debiutowała jeszcze w latach 20. ubiegłego wieku, gdzie na łamach lwowskiej gazety Chwila publikowała swoje wiersze w języku polskim. Auerbach tworzy przede wszystkim w języku jidysz, który jest dla niej nie tylko pierwszym językiem, ale także esencją kultury żydowskiej. W czasie II wojny światowej Rachela Auerbach znalazła się w getcie warszawskim, gdzie od 1939 roku kierowała kuchnią ludową. Ta instytucja zaopatrywała ludność getta warszawskiego w żywność i znajdowała się na ulicy Leszno 40, dzisiaj Aleje Solidarności. W getcie Rachela Auerbach także współpracowała z Emanuelem Ringelblumem oraz organizacją Onek Szabat. I to właśnie na polecenie historyka i twórcy podziemnego archiwum getta warszawskiego Rachela Auerbach sporządzi notatki oraz także raport z funkcjonowania kuchni ludowej w getcie warszawskim. Te dokumenty staną się niezwykle cennym świadectwem odnośnie funkcjonowania tej instytucji w getcie warszawskim. Rachela Auerbach przebywa do 1943 roku w getcie. Następnie znajduje się po tak zwanej stronie aryjskiej, gdzie ukrywa się na terenie warszawskiego zoo w willi pod zwariowaną gwiazdą, która należy do Jana Żabińskiego oraz jego żony Antoniny Żabińskiej. Przed wojną Jan Żabiński był dyrektorem warszawskiego zoo. Rachela Auerbach w zagładzie straciła niemal wszystkich. I to przede wszystkim poczucie misji i odpowiedzialności wobec zamordowanych będzie towarzyszyło w późniejszej powojennej pracy naszej bohaterki. Niewątpliwie Rachela Auerbach była niezwykle utalentowana, ale także bardzo uparta, a czasem nawet szorstka, co nie było łatwe w późniejszych powojennych kontaktach z jej współpracownikami. Po wojnie Rachela Auerbach natychmiastowo angażuje się w działalność i współpracę z różnymi żydowskimi instytucjami. Między innymi, a przede wszystkim będzie pracowała dla Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, gdzie głównym zadaniem będzie dokumentowanie zagłady oraz danie tego świadectwa. Główne cele naszej bohaterki po wojnie to przede wszystkim zapisanie zagłady i danie świadectw. Rachela Auerbach jest niezwykle związana ze swoimi zapiskami oraz notatkami. Do wszystkich tekstów podchodzi niemalże emocjonalnie. Także tuż po wojnie w 1946 roku Rachela Auerbach będzie jedną z 3 osób, która razem z Herszem Wasserem i Blumą Wasser wskażą miejsce, gdzie zostały ukryte najcenniejsze dokumenty getta warszawskiego, a mianowicie pierwsza część archiwum getta warszawskiego. Dzisiaj to miejsce to jest ulica Nowolipki 68, gdzie znajduje się podwórko. Niedługo, mam nadzieję, to miejsce będzie upamiętnione. Także po wojnie Rachela Auerbach uczestniczy w ekshumacjach na terenie dawnego obozu zagłady Treblinka II. I to właśnie z tych prac pochodzi najtragiczniejsze, najbardziej wstrząsające świadectwo naszej bohaterki na polach Treblinki. Rachela Auerbach zostawi jeszcze jedno świadectwo pisane, mianowicie pisma z getta warszawskiego. Ten tekst został niedawno opublikowany nakładem Żydowskiego Instytutu Historycznego. Pamięć o Racheli Auerbach jest obecna w przestrzeni miejskiej, natomiast musimy udać się, nie jest ona oczywista, Aby odnaleźć naszą bohaterkę na warszawskim Muranowie, musimy udać się na krótki spacer na ulicę Nowolipki 3, gdzie znajduje się mural kobiety Muranowa. I tam właśnie nasza bohaterka jest upamiętniona. Również o Racheli Auerbach wspominamy na naszej wystawie stałej w części dotyczącej II wojny światowej w Galerii Zagłada. Ja dziękuję Państwu za uwagę i serdecznie zapraszam do naszego muzeum, na nasze spacery, kiedy będzie już to możliwe. Do zobaczenia.